Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Wczoraj troszkę popadało. Na szczęście gwałtowne burze ominęły nasz rejon. Akurat tutaj spadło tylko 8 mm deszczu, więc niezbyt dużo. Przydałoby się trochę więcej, ale nie było dużych wichur, nie było gradu i w sumie jestem zadowolona, że to tak właśnie łagodnie przeszło. Dzisiaj postanowiłam nie robić jakiegoś takiego filmiku dookoła konkretnej rabaty. Przejdziemy raczej po całym ogrodzie i zobaczymy, co kwitnie, co zaczęło kwitnąć. Tutaj jest moja hortensja Limelight, ta największa, najwyższa i w tej chwili wygląda prześlicznie. W takim porannym słońcu piękne kolory limonkowo-kremowa. Jest naprawdę prześliczna. Wielki bukiet kwiatów. Bardzo się cieszę, że wyciągnęłam ją tak wysoko, ponieważ ona wygląda w tej wersji właśnie takiej rozbudowanej, po prostu zjawiskowo. Jest prześliczna. Tutaj na dole cały czas kwitną liliowce. Tutaj głównie jest odmiana Strawberry Fields. Tam dalej te pomarańczowe takie to jest odmiana South Seas i ona też jeszcze teraz ładnie kwitnie. Tutaj jest odmiana Super Purple, takie ciemnofioletowe liliowce. One już się zbierają ku końcowi, jeżeli chodzi o kwitnienie. Liście liliowców już robią się bardzo brzydkie i wkrótce będę musiała je porządnie poprzycinać. Kupiłam nawóz taki wieloskładnikowy i po prostu je troszeczkę podnawożę, żeby miały siłę i żeby te liście ładnie odrastały po przycięciu i gromadziły siły na przyszłoroczne kwitnienie. I tutaj dalej przechodzę. Zaczął kwitnąć mój hibiskus. To jest siewka o takich błękitnawych kwiatach, różowe z lekkim odcieniem błękitu. Bardzo ładna i wcześnie kwitnie. W tym roku to szczególnie wcześnie zaczęła kwitnąć. Jest dopiero połowa lipca, nawet nie ma połowy lipca, a ona już tak ładnie kwitnie, ta siewka. Bardzo ładnie teraz zaczyna wyglądać. Piękny krzew. Hibiskusy są w ogóle bardzo, bardzo ładne. Moja nowa rabata różana w tej chwili tutaj niewiele kwitnie. To jest róża Hanseatic Rostock. Ona kwitnie właściwie przez cały czas. Malutka różyczka. Cały czas kwitnie moja dziewanna. W tej chwili te pędy ma tak powyginane, że wygląda jak jakiś obcy z innego świata. Zostawiłam tylko 3 najwyższe pędy, które wyglądały najładniej i były takie najbardziej, powiedziałabym, pionowe, chociaż pionem to ciężko nazwać, ale które szły do góry, w ten sposób. Natomiast poobcinałam tutaj te pędy, które wyrastały z bocznych rozet, one były takie słabsze. Widzę, że teraz zaczynają wyrastać młode kwiatostany i pewno jeszcze będzie kwitła. Kwitnie niesamowicie długo. Te kwiaty rozwijają się przez cały czas i właściwie to jest taka niekończąca się historia. Nawet nie wiem, czy ona tutaj ma jakieś dojrzałe torebki. Nie widzę, żeby były dojrzałe. Chyba wszystkie są jeszcze zielone, bo chyba te koraliki tutaj to są właśnie te torebki. One chyba są jeszcze całkiem zielone. Nawet na tych najstarszych. Ciekawe, czy się zawiążą nasiona, ponieważ to była tylko jedna roślina. Nie szukałam wiadomości, czy dziewanna jest obcopylna, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się zawiąże, ponieważ była bardzo, bardzo fajną roślinką. Zobaczymy. Na razie tutaj nic nie widać. Tutaj kwitnie liliowiec Mini Pearl, bardzo fajny, mocno pachnący liliowiec, który kwitnie bardzo obficie
i bardzo długo. W tej chwili już dużo kwiatów jest przekwitniętych. Właściwie jak gdyby ktoś był bardzo, bardzo taki pilny, to można przejść i poobrywać te podeschnięte kwiaty, które już przekwitły. Panie w Wojsławicach w arboretrum właśnie tak robią, że przechodzą, nie wiem, czy codziennie, czy co drugi dzień, ale obrywają te przekwitnięte i wyrzucają. No ja tutaj puściłam to na żywioł, więc to sobie rośnie tak, jak sobie chce. Tutaj kwitnie malwa, która wypuszcza tak po 2 rozwinięte kwiaty na pędzie. Reszta jest już przekwitnięta. Tutaj są jeszcze na szczycie pączki. Ładny kolorek, taki amarantowo-różowy. Ale tych kwiatów nie ma zbyt dużo. Nie ma takiego efektu, że cały pęd jest pokryty rozwiniętymi kwiatami. W pełni kwitnienia są teraz moje lilie. Wyglądają naprawdę przecudnie. Mocne pędy, duża ilość rozwiniętych kwiatów. Trzeba uważać, jak się koło nich przechodzi, ponieważ te pylniki brudzą niesamowicie, co zresztą widać na przykład na tych kwiatach. Ta żółta taka powłoka to są właśnie pyłki z lilii, które zostały tutaj przez deszcz jakoś zmyte z tych kwiatów, które są powyżej. Jest przepiękna i przecudnie pachnie. Tutaj jest dosyć daleko od domu, bo to jest jakieś 20 metrów od domu i w momencie, kiedy otworzę okno wieczorem, to czuć ten zapach lilii w domu. No, cały czas kwitną jeżówki, które po deszczu troszeczkę nabrały sił i lekko odżyły. Zaczęły ładnie wyglądać, bo mimo że jeżówki są dość odporne na suszę, to już zaczęły lekko więdnąć. Po prostu już było bardzo sucho. Tutaj jest hortensja Vanilla Fraise. Bardzo ładne kwiaty w tej chwili są. Jeszcze nie są przypalone słońcem, więc wygląda bardzo ładnie, czyściutko, bielutko. Dużo kwiatów i takie dosyć silne pędy. Tutaj jest hortensja Limelight. Ona jeszcze nie rozwinęła kwiatów. Jest we wcześniejszym stadium niż tamta moja największa hortensja. Ta ma około, tak patrzę, około 2 metrów wysokości i jest takim bukietem mniej więcej. Tutaj jest tak około metra chyba wysokości, czyli ten bukiet zaczyna się właśnie tak od metra do 2 metrów. No hortensje bukietowe to jest po prostu mistrzostwo świata. Zakwitła mi jeszcze taka nieduża lilijka w kolorze pomarańczowo-bordowym. Ma tylko 3 kwiaty na łodyżce, ale wygląda bardzo ładnie. Kwitną floksy wiechowate. One tutaj mają kiepskie stanowisko, ponieważ jest zbyt ciemno, ale i tak w tym roku jakoś tam wyglądają. Będę musiała je stąd przesadzić, ewentualnie jakoś je odsłonić trochę. Chociaż szkoda mi tutaj tych róż, bo one już tutaj zostaną. Tam te kwiaty takie ciemnoróżowe, które widać, to jest Rose Direct. Bardzo ładna, krzaczasta, stara różyczka. I w tym roku tak wygląda nawet dosyć ładnie. Kwitnie hortensja ogrodowa, jedyna, która daje sobie radę u mnie w ogrodzie. To jest sadzonka, którą dostałam wiele lat temu od znajomej, dlatego nie wiem, co to za odmiana. Kilka razy przebarwiała mi się na kolor błękitny, ale już w zasadzie nie kombinuję nic. Mam jeszcze trochę nawozu takiego, który właśnie sprawia, że te kwiaty są niebieskie. Może podsypię ją trochę tym nawozem i może na przyszły rok te kwiaty będą takie błękitnawe, bo są wtedy bardzo ładne. Pod koniec zimy sprawdzałam pączki wierzchołkowe na ubiegłorocznych pędach i one były żywe, były nieprzemarznięte. Natomiast kiedy sprawdziłam te pączki znów, tak gdzieś w połowie kwietnia, no to wszystkie były przemarznięte. Już myślałam, że ona w ogóle nie będzie kwitła, ale poprzycinałam tylko fragmenty pędów
z tymi właśnie przemarzniętymi pączkami, czyli tak mniej więcej około 5-6 cm od góry. I zrobiła mi niespodziankę, zakwitła ładnie. I te wszystkie kwiaty, które są, to są kwiaty, które wybiły z pąków tuż pod tymi właśnie przemarzniętymi szczytowymi pąkami. Nie wiem, czy mi się to uda tam gdzieś dogrzebać. O, jest, widać, o tutaj. Tu był właśnie obcięty ten pąk szczytowy i wypuściła gałązki i to nawet z tego pędu wyszły 4 gałązki i one mają w tej chwili bardzo ładne kwiatostany. Więc taka niespodzianka, ponieważ nie liczyłam, że ona w tym roku będzie kwitła. Na rabacie pod Miłorzębem kończy kwitnienie funkia odmiany Crossa Regal. Kwiatostany są wysokie, nawet do 1,5 metra wysokości i widoczne z daleka. Tych kwiatostanów jest naprawdę sporo. Kwiatuszki bardzo ładne, jasno-fioletowe. W tej chwili już duża część przekwitła. Tam przy ogrodzeniu rośnie liliowiec odmiany Mini Pearl. Cały czas pięknie wygląda moja jasno-żółta lilia. Rozwinięte jest teraz więcej kwiatów. Te na samym dole tutaj zaczynają już przekwitać, ale cały czas wyglądają ładnie, więc w tej chwili ten pęd jest naprawdę okazały. Za tą lilią rośnie hortensja bukietowa i to jest odmiana Diamond Rouge. Jeszcze się nie przebarwia, ale rozwinęła już teraz te kwiatki i kwiatostany są teraz większe. Niedługo zaczną się przebarwiać na kolor bordowy. Tutaj na dole jeszcze są 2 mniejsze lilie. Widzę, że ta jedna to będzie ta sama, która tutaj jest ta większa. Natomiast ta będzie jakaś inna, prawdopodobnie różowa z tego co widzę. Cebulki chyba były podgryzione przez myszy, ponieważ no, są bardzo malutkie. Kwitnie lilia tygrysia, która rośnie w tym miejscu od wielu lat. Ona kwitnie bardzo długo. Będę musiała te pędy podwiązać tutaj do tui, ponieważ po wczorajszym deszczu bardzo się pochyliły. Bardzo ładne, pomarańczowe, takie malutkie turbany. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tylko właśnie wymaga tego podwiązania, bo jak widać, o tutaj te pędy wszystkie się położyły. Dużo kwiatów na łodygach i długo kwitnie. Zaczynają kwitnąć następne mieczyki, które przezimowały w gruncie i też wymagają podwiązania do tego palika, który tam jest z tyłu. Tu są 3 kępy w różnych kolorach. Na razie kwitnie taki kremowo-różowy i to jest chyba odmiana Priscilla. Tak mi zapadło w pamięć, że to właśnie może być to. Zaczęła kwitnąć moja budleja, którą musiałam bardzo mocno przyciąć po zimie, ponieważ podeschła. Zresztą wszystkie moje budleje w tym roku zostały bardzo krótko przycięte. Nie zostało ich już dużo, mam tylko 3 krzaczki w ogródku, ponieważ zabierają bardzo dużo miejsca, rozrastają się i zdecydowałam, że trzeba ograniczyć ich liczbę. No to się ładnie rozrosło. W tej chwili pędy są silne, będzie miała sporo kwiatów, ale po wczorajszym deszczu właśnie też przygnieciona wodą, no tak się wyłożyła i nie wygląda zbyt ładnie. I tutaj jest kalina japońska Meriesi. Ona co prawda nie kwitnie, ale jej owoce wyglądają w tej chwili bardzo ładnie. Całe gałązki pokryte są takimi czerwonymi koralikami. Czerwono, niektóre koraliki są czerwone, inne koraliki są czarne i wygląda w tej chwili bardzo ładnie, tak jak gdyby kwitła na kolor czerwony. Z daleka
Zobaczcie, jak ładnie te gałązki wyglądają. No i liliowce, które właśnie trzeba będzie poprzycinać, podsypać nawozem, żeby odrastały ładne liście, ponieważ teraz wyglądają naprawdę okropnie. To jest odmiana Lazy Dolly o kwiatach pełnych, no ale to już są ostatnie kwiatki i trzeba ją będzie przyciąć. Tutaj kwitnie różyczka i to jest chyba odmiana Eden o limonkowo-jaśniutko-różowych płatkach. Bardzo ładna, tutaj rośnie w cieniu, więc ona nie ma dobrego stanowiska, ale już nie będę jej chyba przesadzać. Zostanie tutaj i będzie musiała sobie radzić. Może tę tuję, która jest z tyłu, podetnę trochę wyżej i wtedy będzie tutaj trochę więcej światła i ona będzie miała trochę lepsze warunki. To jest moja gruszka, którą prowadzę w formie palmety i będę musiała już ją na dniach poprzycinać, poskracać te pędy, które teraz tutaj powyrastały, takie długie, żeby z niej zrobić właśnie takie ładne, płaskie drzewko. Cały czas kwitnie mój powojnik Blue Ribbon. Teraz ma mniejsze te kwiatki, ale takie niebieskie, ładne gwiazdeczki na niskim krzaczku wyglądają naprawdę słodko. I do tego jeszcze te owocostany, takie puchate. Teraz są mokre po deszczu, ale w momencie, kiedy jest sucho, one są takie puchate, mięciutkie, bardzo fajne. Także ten powojnik kwitnie naprawdę długo. I na koniec filmu moja rabata z liliowcami, która cały czas wygląda ładnie. Dużo liliowców kwitnie, ale już widać wyraźnie, że liście zaczynają zasychać i one już nie są tak atrakcyjne, jak były wcześniej. Kwitnie też jeszcze dużo tych odmianowych liliowców. Tutaj właśnie te niższe w tym rzędzie to są liliowce takie odmianowe, które były przekopywane z innych grządek. Natomiast tutaj środkowy rząd to są liliowce, głównie siewki, które wyhodowałam z kupionych nasion. Ten jest bardzo ładny, taki pajęczy z podwiniętymi płatkami. Tak wygląda teraz ta rabata, już ma się ku końcowi. I też będę ją ścinać. Podsypię nawozem, będę między rzędami wysypywać nawóz. Tak myślę, że około takiej garści nawozu na metr tego rzędu. I później będę przycinać, żeby odbiły i żeby wyrosły nowe, ładne liście. Ten jest przepiękny. W tej chwili mi wyleciała nazwa z głowy, gdzieś tam mi się w mózgu kołacze, ale nie mogę jej znaleźć. W każdym bądź razie jest naprawdę bardzo ładny i wielki. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za poranny spacer po moim ogrodzie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.